Chciałem się pozbyć niepotrzebnych nagrań z telefonu, wrzucając je na komputer, bo od tygodnia mi się darł, że jest za mało miejsca na dysku, a za każdym razem, zamiast pokazać mi, co faktycznie zajmuje tyle miejsca, to usilnie mnie próbował przekonać do zakupu subskrypcji iCloud Plus. Za każdym razem rzecz jasna odmawiałem. Zwykle w takich sytuacjach ze swoim poprzednim telefonem po prostu wysuwałem z niego kartę pamięci, wkładałem ją do czytnika w komputerze i w parę sekund przenosiłem potrzebne mi pliki. W przypadku iPhone'a było troszeczkę inaczej. Podejście pierwsze. Podłączyłem telefon do komputera kablem, żeby przenieść pliki. Okazało się, że on je musi w locie przekonwertować do rzekomo bardziej przyjaznego dla mojego komputera formatu, bo oczywiście nikt w Apple nie pomyślał, że komuś mogą odpowiadać pliki w oryginalnej jakości. Cały czas wywalało mi jakiś request timeout lub podobne tego typu błędy. Nie mogłem tego w ten sposób przekopiować. Ani na Linuxie, ani na Windowsie. Podejście drugie. Próbowałem zrobić to przez KDE Connect, program do synchronizacji telefonu z komputerem, który na Androidzie działał jak zbawienie, a na iOSie jak zatwardzenie. I to nie wina deweloperów, to wina polityki Apple'a. No i co, próbuję skopiować pliki w ten sposób po Wi-Fi. Oczywiście, że powtórka skopiowania po kablu. Jakieś 30 minut siedziało na przetwarzaniu pliku, czyli nawet nie przesyłaniu, a po raz kolejny na tym przeklętym konwertowaniu. Anulowałem. Podejście trzecie. Jak zawodzą jakieś takie plepsiarskie metody, to trzeba zrobić tak, jak Apple nakazało. Przez ich usługę do przesyłania plików, z której nie mogę skorzystać, bo mam za mało miejsca na dysku. Podejście czwarte. Instaluję Adobe Readera. Nie pomogło. Podejście piąte. Stwierdziłem, że to może przy przesyłaniu plików na komputer z systemem innym niż ten od Apple'a jest jakiś problem, więc spróbowałem podłączyć ten telefon do Maca. I o dziwo w jego przypadku nie byłem w stanie nawet zdobyć dostępu do pamięci urządzenia, bo ten wyświetlał komunikat, że przecież mam włączonego iClouda, więc tam mam sobie zarządzać tymi plikami. No dzięki. Podejście szóste. Czytałem na necie, że od wszystkich opcji najlepsze może być wysłanie tych nagrań do jakiegoś dysku internetowego i ich pobranie w oryginalnej jakości. Jest. Nareszcie. Przesyła się. Zostawiłem telefon na biurku włączony na kilka godzin. Było już jakieś 70% tego przesyłania, ale już było dość późno, więc zostawiłem włączone Wi-Fi, podłączyłem telefon do zasilania, żeby się nie rozładował przez noc i zostawiłem go na biurku. Rano się dowiedziałem, że Google Drive nie może działać w tle i jak zablokowałem ekran, to przesyłanie zostało anulowane. Podejście siódme. Zdenerwowany wyszedłem z domu, zabierając ze sobą telefon. Przesłałem ten plik na danych komórkowych, pilnując, żeby się ten broń Boże nie zablokował. Po 2 godzinach się przesłało. Telefon był rozgrzany do czerwoności, bateria była na wyczerpaniu, cały proces trwał 2,5 godziny, a i tak szło to z 20 razy szybciej niż na moim Wi-Fi w domu. Straciłem cały pakiet transferu danych na ten miesiąc, ale udało się. Udało się, plik się przesłał. Wow, nareszcie. Podłączyłem swojego wspaniałego iPhone'a do ładowania i zrezygnowany poszedłem kupić sobie czekoladę i ciastka w ramach pocieszenia. Były dobre. Dziękuję za uwagę. Żegna się z wami Pajtek. Idę kupić, nie wiem, Samsunga, Xiaomi, Oppo, jakiegoś Xperię, cokolwiek. Byleby nie miało iOS-a. Błagam.